Małpa Osgoda Perkinsa jest to film bardzo nietypowy, ponieważ po pierwsze jest to film na podstawie twórczości Stephena Kinga, a wiem jak to było z jakością filmów na podstawie Kinga, no bardzo często było bardzo źle. Po drugie pierwowzór literacki jest bardzo poważny, więc Osgood powiedział, ok, no to ja go potraktuję żartobliwie, a po trzecie produkował go James Wan, czyli facet znany między innymi z Piły, Obecności i tak dalej, więc teoretycznie powinno być bardzo krwawo, bardzo poważnie, bardzo zawodowo, ale jak tutaj jest? No jest bardzo interesująco, tyle ci powiem, bo fabularnie to nie jest nic nowego, tak na dobrą sprawę. Mamy faceta, który ma małpkę, tak jak tutaj widzisz zresztą na miniaturce, małpkę, no i kiedy tę małpkę nakręci, to małpka bije w bębenek i ktoś ginie. Taka jest oczywiście fabuła, potem bracia znajdują to i tak dalej, dzieje się dużo, nie będę rzeczywiście zdradzał więcej, bo nie ma potrzeby, aczkolwiek na końcu powiem o scenie po napisach, bo takowa tutaj się pojawiła. I w ogóle, że było zabawnie, w oryginale małpka uderza w talerzyki. Akurat tak to jakoś wyszło, ale czemu tutaj jest bębenek? Już ci mówię. Otóż według reżysera decyzja o tym, aby małpka uderzała w bęben, a nie w talerzyki perkusyjne, wynikła z faktu, że prawa do wersji uderzającej w talerzyki perkusyjne należą do Disneya. Oni mają prawa do takiej małpki, ponieważ zabawka pojawiła się jako postać w Toy Story 3. Proszę bardzo. A ironia jest jaka? Bardzo duża. Małpka uderzająca w talerze perkusyjne pojawiła się w Toy Story 3, ponieważ jej reżyser, czyli Lee Unkrich, jest wielkim fanem Stephena Kinga i stwierdził, ok, będzie to na podstawie troszeczkę Stephena Kinga, więc tak to zrobił. No troszeczkę oczywiście pomieszanie z poplątaniem, ale to akurat nikogo rzeczywiście nie dziwi, bo bardzo często jest w Hollywood tak, że coś się chce zrobić, ale nie można, bo prawa autorskie, bo to, bo tamto, bo siamto. Jak już mówiłem wcześniej, fabuła nie jest super wyszukana, ale to sprawia, że Osgood inaczej postanowił podejść do materiału. Materiał Kinga jest bardzo poważny rzeczywiście i no, tak jak to bardzo często ma miejsce w przypadku tego twórcy, nie jest łatwo przenieść jego twórczość na taśmę celuloidową, że tak po prostu powiem. Dobrze wiemy, że lata 80., 90., no to po prostu była masakra, jeżeli chodzi o jakość filmów na podstawie Stephena Kinga, ale co Osgood, albo Oz, jak to woli, powiedział o tej twórczości. Uwaga, już mówię, to było w jednym z wywiadów. Pozwalałem sobie na swobodę jak 150. Oni, czyli Atomic Monsters, mieli bardzo poważny scenariusz. Bardzo poważny. Uznałem, że jest zbyt poważny i powiedziałem im, to nie zadziała w moim przypadku. Nie ma takiej opcji. Problem z tą zabawką małpką jest taki, że ludzie wokół nie umierają w sposób szalony, w sposób dziwny. Więc pomyślałem, cóż, jestem w tym ekspertem. Moi rodzice zginęli w szalony, nagłaśniany sposób. Spędziłem większość życia na dochodzeniu do siebie po tragedii, czując się bardzo źle. Wszystko wydawało się z natury niesprawiedliwe. Personalizujesz żal, dlaczego to przytrafia się mnie? Akurat te słowa padają bardzo często w filmie, ale teraz jestem starszy i zdaję sobie sprawę, że to gówno zdarza się każdemu, wszyscy umierają. Też jest powtarzany w filmie wielokrotnie. Czasami we śnie, czasami w naprawdę szalony sposób, tak jak ja doświadczyłem, ale wszyscy umierają. I pomyślałem, że może najlepszym sposobem na podejście do tej szalonej idei jest uśmiech. I to rzeczywiście jest bardzo ważne, ponieważ film jest, jak już mówiłem, no fabularnie może nie jest to Everest, ale rzeczywiście humoru tutaj jest bardzo dużo, bo Oz sobie postanowił, ok, będzie rzeczywiście fajnie, będzie super, będzie mnóstwo nawiązań do innego rodzaju horrorów, straszaków, thrillerów, klasyki, rzeczywiście. Skoro film jest na podstawie Stephena Kinga, no to do Stephena Kinga trzeba nawiązać? Oczywiście, że tak, jak najbardziej. W ogóle film jest na podstawie opowiadania Skeleton Crew. Spokojnie, to nie ma nic wspólnego z Gwiezdnymi Wojnami, akurat takie jest podobieństwo, ale co można zrobić? Proszę bardzo. Po pierwsze, w filmie pojawia się postać określona mianem Torrance. A jeżeli jesteś fanem albo fanką Stephena Kinga, to wiesz oczywiście, że w Lśnieniu pojawia się Jack Torrance, no oczywiście grany przez Jacka Nicholsona. Pojawia się również opiekunka, ma na imię ona Annie Wilkes i pewnie, że tak. Oczywiście Annie Wilkes pojawiała się w Misery, grała ją jak najbardziej Kathy Bates, zresztą Oscarowa Kathy Bates. Świetny film z nią i z Jamesem Caanem w rolach głównych, więc jak najbardziej polecam. Ale to jest dlatego, że
Ozgood postanowił pobawić się w pewien sposób konwencją. Wiesz, to nie tylko i wyłącznie, że okej, no to jak najbardziej tylko i wyłącznie będziemy poważni. Nie. Wydaje mi się, że ten humor, fakt, że tutaj się pojawia dużo dziwnych, zaskakujących śmierci, rzeczy i tak dalej, ratuje to. Bo gdybyśmy dostali, wiesz, kolejną Annabelle, kolejnego Chuckiego, kolejną Megan i tak dalej, super poważnie i tak no to moglibyśmy dojść do wniosku, że nie, no po prostu to jest nudne, to nie jest ciekawe. A tutaj w tym momencie mamy opowiadanie z delikatnym, powiedzmy, tam zwrotem akcji, z pieczątką, tak, ze stemplem Oza i to rzeczywiście wygląda fajnie. Dodatkowo na przykład jest w jednym z hoteli jest znak nie karmić po północy. No i oczywiście wiadomo, że gremlinów się nie karmi po północy, a jedna z pań, która się pojawia w tym filmie, pani od nieruchomości, mówi tam taki tekst, że no za każdym razem jak gdzieś jest wypadek samolotowy, lotniczy albo wypadek autobusowy, no to my się już z tego cieszymy. Oczywiście jest to nawiązanie do Oszukaj przeznaczenie, tak? Pierwsza i druga część. Pierwsza jest w samolocie, druga jest z autobusem i tak dalej, więc rzeczywiście tych smaczków jest dużo i jeżeli udało Ci się znaleźć jakieś, których przegapiłem, to daj mi znać w komentarzu, napisz, co tam rzeczywiście się ciekawego pojawiało, no bo akurat to by rzeczywiście pasowało, ale ten humor, on tak naprawdę ratuje ten film przed nudą. Bo jak już mówiłem wcześniej, mogłoby być tak sobie, mogło być rzeczywiście nie rewelacyjnie. Zresztą sam Ozgood w jednym z wywiadów oczywiście uważał, że bardziej pasuje ten humor oczywiście do filmu o zabawce i chciał odróżnić The Monkey od poważniejszych horrorów o opętanych zabawkach. No mówiłem wcześniej m.in. o Annabelle, rzeczywiście Annabelle, czyli James Wan, czyli wiadomo o co chodzi. Perkins stwierdził ponadto, że komedia w filmie celowo unika subtelności i wykorzystuje ekstremalną krew, aby żartować z absurdu, bezsensowności i przypadkowości śmierci. I rzeczywiście to jest prawda, to jest to, co Tygryskie lubią najbardziej, muszę powiedzieć, bo rzeczywiście Ozgood, chciałbym powiedzieć, tak, ty będziesz się bać oglądając ten film, będzie rzeczywiście, nie, to nie jest takiego rodzaju akurat produkcja. To jest produkcja lekka, łatwa i przyjemna. Jeżeli znasz chociażby jeden z filmów Ozgooda, to mniej więcej wiesz, czego się spodziewać, mniej więcej wiesz, jakiego rodzaju tu będą rzeczy się pojawiały. Pewne sprawy są oczywiście przewidywalne. Oczywiście, że tak. Musi tak jak najbardziej być, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy dostali film, który ma łatwą fabułę, który nas będzie zaskakiwał, który sprawi, że no, ten temat tak naprawdę śmierci zostaje w pewien sposób oswojony, a na dodatek, no, Ozgood sam się zresztą pojawia w epizodzie, to jest jego znak firmowy. Wujka gra, to będziesz wiedzieć o co chodzi. No, mi się podoba takie połączenie właśnie humoru z mrocznym filmem, z horrorem. No, humor jest też, wiesz, niekoniecznie lekki, łatwy. To nie jest tak, że ktoś idzie posiedzieć się na bananie. Nie, no, bardziej to jest akurat mroczny, czarny humor. Można by powiedzieć tak, że jak najbardziej nieźle. Ja ten film polecam, tak, jak najbardziej tak, polecam, bo rzeczywiście jest to produkcja, którą oglądało mi się bardzo, bardzo fajnie. Wiesz, te przysłowiowe 90 minut minęło bardzo, bardzo szybko, ale co zabawne, jest jeszcze scena po napisach. Uwaga, tutaj będę zdradzał, ale nic, tak naprawdę nic. Scena po napisach jest to krótki zwiastun jego kolejnego filmu. Krótko mówiąc, bo akurat w tym momencie już trwa postprodukcja jego filmu. Tytuł anglojęzyczny jest Keeper, więc rzeczywiście może będzie dobrze, może będzie ciekawie, może będzie zabawnie, na pewno będzie inaczej. Podczas rocznicowego wypadu do chaty w lesie, no jak żeby inaczej, żona zostaje sama po tym, kiedy mąż wychodzi, by stawić czoła i ona musi stawić czoła złowrogiej obecności, która obnaża mrożącą krew w żyłach przeszłość tejże chaty. Taki jest zarys. Oczywiście tutaj po raz wtóry dostaniemy produkcję, gdzie fabuła już była grana miliard razy, no ale domyślam się, że właśnie będzie ta pieczęć, ten stempel Ozgooda i będzie rzeczywiście fajne. Właśnie Ozgooda właśnie powinien mówić Perkinsa, chociaż z drugiej strony przecież Perkins to nie tylko Ozgood, ale to przecież była też i Psychoza. Więc jak najbardziej polecam tęże produkcję. Polecam, oczywiście, że tak, udostępnienie tego materiału na swoich mediach społecznościowych. Byłoby mi niezmiernie miło, gdyby coraz więcej osób go oglądało, bo to jest akurat film, który warto polecić, wiesz. Nie są to Himalaje, zarówno komedii, jak ani horroru. Nie jest to rzeczywiście nic wybitnego, ale jest to po prostu kino, które sprawia, że oglądamy go, fajnie spędzamy 90 minut, no i potem wiele jest sytuacji. Jest kilka scen, no oczywiście nie powinienem, kiedy powiedzmy tam ktoś umiera i rzeczywiście śmiejesz się, bo to co się dzieje albo w jaki sposób te osoby
odchodzą od nas, no to jest rzeczywiście zabawna sprawa, jest niespodziewana. Kilka oczywiście razy będziesz zaskoczona, zastanawia się, o co chodzi, ale nie ma żadnych jump scare'ów tak zwanych, czyli straszaków, nie ma żadnych takich rzeczy. Raczej po prostu tutaj się ma tak, czerwony barwnik w syropie kukurydzianym ma się raczej lać i ludzie mają w wielu aspektach ciekawie odchodzić z tego świata. No to jest oczywiście kolejne nawiązanie do Oszukaj Przeznaczenie, gdzie tam niespecjalnie chodzi o wybitną fabułę, a raczej chodzi o to, żeby sobie spokojnie popatrzeć, jak innym się dzieje, a my mamy bezpiecznie, więc jest w porządku. Także jak najbardziej ten film Tobie polecam. Na Filmwebie jest oczywiście moja ocena, a na tej liście oczywiście, że tak, jest dużo innych fajnych recenzji. Obejrzyj, bo warto.